Cześć, witam Was na kanale Rootblock i zapraszam Was na test kolejnego odkurzacza robota sprzątającego. Tym razem firma Eureka, czyli nowość na naszym kanale, model J15 Pro Ultra. Zapraszam. Zaczniemy sobie oczywiście standardowo od samego odkurzacza, natomiast generalnie firmę Eureka poznaliśmy z Mateuszem na targach CES w Las Vegas i zainteresowali nas tym, że oni mieli w ogóle odkurzacz, który miał tą rolkę taką, więc mówimy, dobra, kiedyś trzeba przetestować w końcu te odkurzacze. No i jest. Co prawda model bez rolki, natomiast flagowy według producenta, a plasuje się cenowo raczej w średnią półkę, więc zobaczymy, jak sobie poradzi. Średnia półka, więc nie ma tutaj fajerwerków, ale liczę, że to już wszystko, co jest zawarte w tym odkurzaczu, jest na tyle dopracowane, że pozytywnie nas zaskoczy. Jeśli natomiast chodzi o budowę samego urządzenia, tutaj jest standard, natomiast on nie jest taki w 100% okrągły. Ten robot tylko jest bardziej kwadratowy. Czy mu to pomoże w sprzątaniu? Zobaczymy. Jeśli chodzi o budowę, na górze oczywiście lidar, tutaj zmian nie ma, oni to nazywają Navi Polaris, natomiast no ja wiadomo, każdy producent nazywa po swojemu, dwa przyciski, czyli powrót do stacji dokującej i włączenie. Na górze ten odkurzacz jest matowy i tutaj duży plusik, dlatego że łatwo to posprzątać, nie widać rys, nie palcuje się, wiadomo, kurz się tutaj będzie zbierał, ale przy matowej konstrukcji szmatką przecieramy i odkurzacz jest czysty. Pod klapką nie ma tutaj rewolucji, dlatego że mamy pojemniczek na odpady, on jest dość mały, ale to nam zupełnie nie przeszkadza, bo po to mamy stację, żeby się tym nie martwić. Natomiast pod spodem oczywiście dzieje się najwięcej, zaczynając od dwóch padów mopujących. Tutaj mamy pady mopujące, które możemy sobie oczywiście odczepić. I zobaczcie, że tutaj od razu odczepiając tego pada widzimy, że jedno ramię jest ruchome, więc ten odkurzacz oczywiście dojeżdża sobie tym padem do wszystkich krawędzi. Fajnie, dlatego że możemy w łatwy sposób to wyprać, to jest przypinane na rzep, więc w łatwy sposób odczepiamy, no i wrzucamy do pralki, czy po prostu pod bieżącą wodą przepieramy. Natomiast oczywiście robimy to raz na jakiś czas, dlatego że bieżąco pady są cały czas myte po prostu w stacji dokującej. Idąc dalej, mamy szczotkę centralną. Ona, jak widzicie, jest ruchoma, więc robot sobie ją dociska, tak żeby osiągnąć maksymalną siłę ssącą. Swoją drogą to jest 16 000 paskali, co plasuje tego robota mniej więcej, tak jak powiedziałem, w środkowej stawce. Nie tylko ceną, ale też możliwościami. Jeśli natomiast wyjmiemy sobie tą szczotkę, zobaczcie, ona jest z włosiem oraz gumowa i tutaj mamy włosie takiej średniej twardości. Natomiast kiedy ją wyjmiemy, tutaj jeszcze mamy takie ostrza i one przecinają nam włosy i rzeczywiście pomagają, żeby nie wplątywały się one w szczotkę i żebyśmy nie musieli ręcznie tego wygrzebywać, tylko po prostu to wszystko dzieje się automatycznie. Fajnie, natomiast nietypowe rozwiązanie, dlatego że w większości robotów zasadniczo te nożyki są na szczotce, a tutaj są poza szczotką, natomiast skuteczność tego działania jest na zbliżonym poziomie. Koła standardowo, tutaj nie ma żadnego systemu pokonywania progów i tak dalej. Mamy taki mały bieżniczek, no i wiadomo uskok standardowy w okolicach 4 cm. Kółko, tutaj też standard, no i oczywiście szereg czujników, które uniemożliwiają spadnięcie robota ze schodów. No i miotełka. Miotełka klasyczna, trójramienna, jedna. Natomiast tutaj Eureka chwali się, że wraz z AI, które znajduje się tutaj z przodu, a właściwie kamera ze wsparciem AI, w tej chwili jest w stanie rozpoznawać także rodzaj na przykład różnych sypkich rzeczy na podłodze i tym samym zwalniać pracę miotełki po to, żeby nie rozbryzgiwać i nie rozsypywać tego brudu po pomieszczeniu. Także też ciekawie. Jeśli chodzi o AI, oczywiście jest wsparcie, rozpoznawanie przedmiotów, kamera, tutaj mamy podświetlenie, więc ten odkurzacz radzi sobie także w totalnej ciemności, no bo lidar może pracować w ciemności, natomiast kamera musi mieć jakieś podświetlenie, więc tutaj jest jeszcze LEDzik. No i oczywiście mamy też system monitoringu, czyli odkurzacz jest w stanie pełnić nam funkcję jeszcze kamery domowej, możemy sobie nim przejechać, coś zobaczyć i tak dalej. No zawsze dodatkowe oko po prostu na nasze mieszkanie. Jeszcze jest zderzak wraz z dodatkową gumą z przodu, więc nie musicie się obawiać o to, że zniszczy Wam meble. Nie dość, że on ma fajną amortyzację, no to jeszcze dodatkowo mamy tutaj zderzaczek, który jest wzmocniony tym paskiem gumowym. Nie mam się absolutnie do czego przyczepić. Lecimy ze stacją dokującą. A stacja dokująca raczej standardowa, budowa też taka kanciasta, która pasuje do odkurzacza. Niestety tutaj stacja jest błyszcząca, więc tutaj kurz będzie się niesamowicie zbierał i po jakimś czasie powstaną rysy. Natomiast od początku tutaj wjeżdża sobie odkurzacz. Mamy tutaj oczywiście stanowisko do mycia naszych mopów. Mopy są myte standardową wodą, nie ma tutaj żadnego podgrzewania i tak dalej, więc no jest to, tak jak powiedziałem, średnia półka. Jeśli natomiast chodzi o worek, to tutaj jest dosyć nietypowo, dlatego że otwieramy sobie tą klapkę i ona jest, zobaczcie, dosyć duża, a worek jest dosyć mały.
dlatego że on ma tylko 2 litry pojemności i tutaj jest dosyć płasko, więc nie ma tutaj zbyt dużej pojemności na brudy i co 45 dni według producenta, czyli raz w miesiącu myślę, przy intensywnym sprzątaniu ten worek musicie wymieniać. Dziwne, dlatego że zasadniczo tutaj, no wiecie, takie worki to jest 2-3 miesiące, a tutaj mamy tylko 45 dni. Natomiast stacja nie jest aż tak bardzo wysoka, dlatego że tutaj od razu pojemniki są wkomponowane, że tak powiem, w obudowę, więc wyjmujecie pojemnik na brudną oraz czystą wodę. To jest jednocześnie góra stacji. Nie ma tutaj też żadnego dodatku w postaci detergentów, więc tak naprawdę macie brudną i czystą wodę, którą musicie zmieniać po każdym mopowaniu. No, głównie wylewajcie tą brudną. Ta czysta przetrwa troszeczkę dłużej niż 24 godziny. Tyle teorii. Zobaczymy, czy Eureka obroni się sprzątając, bo to jest w sumie najważniejsze. Zobaczymy, jak działają algorytmy, jak działa aplikacja, więc zapraszam do testu praktycznego. Posprzątane i powiem wam, że jestem pozytywnie zaskoczony. Najpierw oczywiście te z krzesła, więc sobie je weźmiemy. I zobaczcie, mimo tego, że ten odkurzacz ma jedną miotełkę i niewysuwaną, bez żadnej magii, to naprawdę jest tutaj dobrze posprzątane. Co do tego, co mówił producent, czyli to rozpoznawanie AI, sypkości i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie działało na kaflach, natomiast na dywanach możliwe, że się gubi przez to, że no mamy specyficzny też ten dywan i nie zwalniał zawsze tej miotełki, więc troszeczkę ten rozbrysk tych ziarenek, ryżu czy coś jest, ale ogólnie oceniłbym tutaj posprzątanie na 7,5 na 10. Jest naprawdę nieźle i tak naprawdę drugi cykl, który zaraz sobie tutaj puścimy, no to załatwi nam temat praktycznie w 100%, więc jest jak najbardziej w porządku. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak działa wysysanie, bo to też jest dosyć istotne, czy tutaj coś zostało, czy jednak nie. Troszeczkę zostało, więc ta stacja dokująca nie wyssała wszystkiego, ale to są drobnostki, więc też naprawdę nie jest źle. Ogólnie pozytywnie oceniam ten odkurzacz. Logika sprzątania też, jak na tak małym obszarze naszym testowym i tym krześle i tak dalej, całkiem niezła, wszystko w miarę sprawnie, nie był też super głośny, więc ogólnie naprawdę takie mocne 7,5 na 10. Jak widzieliście na pustym obszarze, no tutaj jest tylko formalność, no ale umówmy się, no jesteśmy już na tym poziomie odkurzaczy, że takie wyzwania nie są dla nich problemem. Natomiast to, na co zwróciłem uwagę, to zobaczcie, że on podnosi te mopy na wysokość 10 mm, bo rozpoznaje dywan, natomiast w momencie, kiedy kończy sprzątać, to i tak jednego mopa na ten dywan dociska i kręci nim, także tego totalnie nie rozumiem. Natomiast zobaczmy, czy się zreflektował, jeśli chodzi o wysysanie brudu i tutaj jest znacznie lepiej, bo jest co do jednego ziarenka. I w ogóle, kiedy on wjeżdża na stację, to on jeszcze robi obroty tą szczotką po to, żeby właśnie ściąć wszystkie włosy, które mogą się wplątać. Także to jest akurat fajne, działa dobrze. Także jeśli chodzi o sprzątanie dywanów, tak jak mówię, 7,5 na 10 i Eureka na razie bardzo poprawnie. Zobaczymy, jak poradzi sobie na kaflach i przy mopowaniu. No dobrze, pomopowane, więc co tutaj się wydarzyło? Po pierwsze, dojazd do ściany i do krawędzi poprawnie. Tutaj ten mop się wysuwa, dojeżdża, tutaj nie mam zastrzeżeń. To, co mi się też podobało, to że ten odkurzacz był w stanie pracować tyłem, czyli on sobie dojeżdżał na przykład tutaj do ciężej dostępnego miejsca, a następnie jakby obracał się i jeszcze tam dojeżdżał do ściany właśnie tyłem, żeby jak najwięcej tej powierzchni umyć. To było spoko. Jeśli chodzi o logikę sprzątania, no tutaj nie miał żadnych wyzwań, więc po prostu jechał wężykiem i nagle tutaj gdzieś zauważył zwiększony brud, więc prawdopodobnie odkurzacz pomylił plamę po prostu z barwą kafli. No i zaczął sprzątanie punktowe.
oceniam to sprzątanie też w porządku, bo gdyby rzeczywiście tam była jakaś plama, no to on posprzątał kwadrat, wyczyścił mopy, wrócił, posprzątał raz jeszcze i jeszcze raz wyczyścił mopy i dopiero kontynuował, więc to spoko. Natomiast no sam fakt tego, że w żadnym odkurzaczu ostatnio testowanym nie zdarzyło nam się, żeby pomylił kafle z plamą, to tutaj się to zdarzyło. Natomiast no dokładnie posprzątana podłoga, no to w sumie nie robi nam różnicy, bo i tak prawdopodobnie mopujecie, kiedy was nie ma w domu, no a on sam sobie myje te pady. Więc ogólnie mopowanie jak najbardziej poprawne. No i dla formalności sprawdźmy jeszcze, jak wygląda zbiornik z brudną wodą. Jak widzicie, trochę tej wody jest. Kilka razy te mopy były myte. No i tak wygląda nasza pozornie czysta podłoga. No i oczywiście po mopowaniu robot sam suszy pady, a w aplikacji macie taki pasek statusu, który informuje was o postępie. No dobrze, poodkurzane, pomopowane, więc czas na ocenę. Powiem tak, no Eureki to oni nie odkryli. Generalnie uważam, że ten odkurzacz, jakbyście kupili za około 2 czy 2,5 tysiąca, byłby ok, ale w tej cenie, który jest aktualnie, jest raczej średnio. Konkurencja jest bezlitosna. Jest Roborock, jest Dreamy, jest Mowa, jest jeszcze Ecovacs, który też nieźle sobie radzi i cały czas się rozwija, jest SVIS, więc tych produktów średniopółkowych jest naprawdę cała masa i tam walka jest naprawdę o każdy szczegół. A tutaj tych szczegółów właśnie zabrakło. Przede wszystkim mopowanie, cały czas ten jeden pad, który szoruje i podnosi się z opóźnieniem. Tego totalnie nie rozumiem, bo gdybym w tamtym miejscu miał dywan, to miałbym go już zmoczonego. Tak samo z szorowaniem mopem po dywanie, kiedy odkurza na dywanie, też jest bez sensu. Więc to jest numer 1. Numer 2, no fakt tego, że jako jedyny odkurzacz w naszych testach, a trochę ich już przerobiliśmy, znalazł plamę tam, gdzie jej nie było. No ale dobra, nadgorliwość jeszcze nie jest taka zła, dlatego że przynajmniej dokładniej tam umył. Trzecia sprawa, zużycie wody. Tu też naprawdę sporo tej wody zużył, o ile oczywiście nie będziemy mu aż tak bardzo tego wypominać, natomiast też warto o tym wspomnieć dla osób, które liczą każdy mililitr. Jestem tak sceptycznie trochę nastawiony, bo jeszcze jest parę niedociągnięć w aplikacji. Przede wszystkim jest ona tylko po angielsku, gdzie konkurencja ma już apkę po polsku. Mniej lub bardziej przetłumaczoną, ale jednak. Mamy kolejną sprawę, czyli no tutaj sterowanie oczywiście po angielsku głosowe, to jak w większości odkurzaczy, natomiast komendy też są tylko po angielsku. No i ten odkurzacz jest dość wysoki, więc na przykład z naszą szafką pod telewizor sobie nie poradził, a są już odkurzacze, które sobie dają z nią radę. Więc tak to, ocenę pozostawiam wam i zapraszam do dyskusji w komentarzach, natomiast jak dla mnie jest po prostu za drogo. Gdyby było taniej, to bym to wybaczył. Jak jest 3,5 tysiąca czy 4, no to już niestety w tej półce cenowej trzeba być wymagającym, a Eureka, mimo tego, że posprzątała poprawnie tą podłogę, wymopowała ją też w porządku, no to niestety tutaj już wchodzi gra szczegółów i no jak tam miał klasyk, kilka niedociągnięć jest. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, zapraszam do dyskusji w komentarzach, a my widzimy się już niedługo w kolejnym materiale na kanale Rootblock. Czołem!